O tej porze roku i przy takiej słonecznej pogodzie, właściwie bezchmurnej, robi się bardzo gorąco w szklarni. Dlatego te rośliny, które nie wymagają wysokich temperatur, można wynieść na zewnątrz, tak jak ja to zrobiłam, bo inaczej by po prostu wyschły na wiór. Tak jak te lwie paszcze mają tylko troszkę tego podłoża tutaj, więc ważne jest podlewanie. Trzeba codziennie sprawdzać, czy te rośliny po prostu nie wyschły na wiór. A także ważne jest hartowanie. Na przykład nie możemy wziąć takiej tacy z lwimi paszczami, albo z groszkiem, albo z rzodkiewką prosto ze szklarni i posadzić je do gruntu, bo one po prostu nie są przyzwyczajone do takich warunków, więc należy hartować, wynosić na zewnątrz, przyzwyczajać je do wiatru, przyzwyczajać je do innych temperatur, ruchu powietrza, tak żeby one potem po prostu nie doznały szoku, kiedy by były posadzone na działce. Tutaj na przykład mamy maczki kalifornijskie, które nigdy jeszcze nie odczuły wiatru, a dzisiaj jest bardzo wiecznie. I po prostu, żeby się wzmacniały, żeby nie były takie delikatne, trzeba je codziennie wynosić. Zacząć gdzieś tak od godzinki, potem następnego dnia, jak mamy taką możliwość, na 2 godzinki i tak przez kilka dni, zanim to wszystko wysadzimy na działkę. A jeżeli zostawiamy coś w szklarni, na przykład sałaty, no to ja chronię je od słońca, bo one jeszcze nie mają takich liści mocnych, jeszcze są trochę delikatne i po prostu jakby były gdzieś na słońcu, jak na przykład tu, na tym stole, to po prostu by zwiędły, wyglądałyby tak marnie, a tutaj w tej szklarence z zieloną folią one są trochę chronione od słońca i mogą sobie tutaj w dzień być, bo wiatr jest za silny, żeby je wystawić, po prostu by potargał te liście. Także jeżeli posialiśmy coś, tak jak ja tutaj posiałam floksy, no to musimy trzymać rękę na pulsie, jak zaczną wschodzić, żeby im dać światła. One po posianiu postawiłam je na dolnej półce, tutaj. I tutaj myślę nie ma tyle światła, co na górnych półkach. I jak tylko widzę, że wschodzą, to przestawiam je na trochę wyższe półki i oczywiście upewniam się, że mają wilgotne podłoże. Tak samo z warzywami kapustnymi, jak na przykład te kapusty. One nie lubią być na ostrym słońcu, a także mogą pojawić się już jakieś szkodniki, jeszcze trochę za wcześnie na bielinki, ale w ciągu słonecznego dnia postawcie je w półcieniu, w nie za wysokiej temperaturze, bo kapustne nie lubią zmian takich drastycznych temperatur. A w nocy w tej szklarence było 4 stopnie, teraz jest 28 przy otwartych drzwiach. Wczoraj było najwięcej 33,3. Także widzicie, rozpiętość temperatury jest bardzo duża. Także może kapustne nawet lepiej by sobie rodziły całkiem na zewnątrz albo w inspekcie, żeby nie doznawały takich skoków temperatur. Te papryki były największe i 2 dni temu przesadziłam je już do większych doniczek. One zaczynały w kubeczkach po 3. Potem były porozsadzane też do kubeczków, były w domu. Zaraz Wam pokażę moje ustawienia w domu. A teraz są w doniczkach, większych doniczkach, bo bryła korzeniowa już była przerośnięta korzeniami. A jak sprawdzić, czy nasza papryka w maławej doniczce potrzebuje przesadzenia? Musimy podejrzeć. Ja to tak troszkę uciskam, żeby mi łatwo wyszło. I potem delikatnie podglądam całą bryłę korzeniową. Ta papryka potrzebuje przesadzenia do większej doniczki. Zobaczcie, korzenie już zaczynają się okręcać i ona po prostu potrzebuje miejsca, żeby zdrowo rosła. Jeżeli tego nie zrobimy, to może się zahamować jej wzrost, może zacząć żółknąć, mogą się skończyć składniki pokarmowe, a jeżeli chcemy mieć równomierny wzrost papryki, to jeżeli mamy takie korzenie, to najlepiej teraz to przesadzić. Ja to robię partiami, dużo przesadziłam jednego dnia, może dzisiaj też troszkę poprzesadzam. Ta papryka już ma pędy boczne, tutaj takie maleńkie, pojawiające się. Wygląda ciągle zdrowo i to jest właśnie taki moment
przed tym, zanim się zacznie robić po prostu brzydka, żeby jej dać więcej miejsca, więcej ziemi, więcej wody, więcej składników pokarmowych. Pojawiły się pytania, dlaczego mam takie papryki, jak ja to zrobiłam, że mam takie papryki, które były siane 20 lutego. No nie wiem, przede wszystkim są to wszystko odmiany papryk słodkich i wszystkie są odmianami wczesnymi, bo takie właśnie wybrałam, bo w moim klimacie ciężko będzie im dojrzeć i tak, więc są wczesne. Jak posiałam nasiona, to postawiłam pojemniki na matach grzewczych w temperaturze 29-30 stopni i jak już wzeszły, podrosły troszkę gdzieś tak do 2-3 cm, to wyłączyłam maty grzewcze i były na oknie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda u mnie na drzwiach do ogrodu. No ale podłoże jest też dobre. Dodałam perlitu i dodałam wermikompostu, więc może dlatego tak ładnie rosną. No a poza tym nic specjalnego nie robiłam. Po prostu miałam też lampy i na początku były pod lampami takie grow lights do roślin i to po prostu wspomaga wzrost. Fotosynteza występuje i rośliny rosną szybciej. Jeżeli wysiejecie w styczniu, lutym, nie ma tyle światła i te rośliny po prostu będą rosły wolniej. Jeżeli udostępnimy więcej światła, będą rosły szybciej. Temperatura jest ważna, ale najważniejsze jest światło. Więc od góry. To jest taki stelaż kuchenny do jakichś przypraw czy jakichś produktów kuchennych i jest po prostu zawieszony na drzwiach za pomocą tych płytek i ma takie metalowe koszyczki. Raz, dwa, trzy, 4 metalowe koszyczki i tutaj są lampy lampy do, wiecie, uprawy roślin. W każdym razie tutaj mam kukurydzę, którą muszę porozsadzać, bo posiałam po 2 nasionka. Tutaj są pomidory i to jest rotacja z tymi, które są w szklarni. Te mają ciemniejsze liście, bo mają więcej światła. Tutaj też są pomidory, a tutaj jest ogórek doniczkowy, karłowy, Quick Snack F1, który posiałam kiedy? 15 lutego. I ma małe ogóreczki. Ten ogórek nie rośnie jak normalny ogórek, ani gruntowy, ani szklarniowy, po prostu jest krótki i produkuje miniaturowe ogóreczki. I jak na razie, zobaczcie, przesadzę go do większej doniczki, bo myślę, że jest czas i może na dzień będę go wynosić do szklarni. Tu jeszcze mam niektóre pomidory po 2 sztuki, bo chciałam mieć 2 sztuki, na przykład to jest Marina Sprays, która mi bardzo smakowała i po prostu chcę mieć 2 rośliny, więc klasycznie przepikuję je. Tutaj na przykład mamy Rosa de Barbastro, tu mamy Jarsona numer 1. Też czekają na dosypanie podłoża i może rotacja do szklarni. Tutaj mamy serce macedońskie, Kosowo, Mendigoria. Także były takie też pytania. Tutaj właśnie wszystkie moje papryki zaczęły swoje życie w kubeczkach. Maty grzewcze były włożone tutaj, bo one są miękkie, były włożone do tego koszyczka, poustawiane pojemniczki. I tutaj właśnie na tych drzwiach wszystkie moje warzywa zaczynają swoje życie. Tu w moim inspekcie są cebule, pory i trochę kwiatów. I zobaczcie, dobra rada. Postawcie te palety na jakimś podwyższeniu, żeby nie dotykały ziemi i żeby nie były w jakimś pojemniku czy podstawce, bo zachodzi tutaj coś takiego, co się nazywa air pruning, czyli korzenie tak jakby zakańczają wzrost w zetknięciu z powietrzem i nie będą wystawać, czyli wszystkie korzenie zostaną w tych komórkach i będą tak jakby ograniczone tutaj w środku i będą sobie pobierać substancje odżywcze, a nie szukać czegoś na zewnątrz i te rozsady będą ładniej rosły w ten sposób. Zobaczcie, moje cebule już zaczęły wyglądać dosyć dobrze i pewnie w kwietniu przesadzone będą do gruntu, ale muszę najpierw przygotować dla nich miejsce. Zrobię o tym oddzielny filmik, bo mam specjalny sposób przygotowania, żeby zapobiec
chorobom grzybowym, pleśnieniu cebuli. Tutaj też mam pomidory klasycznie przepikowane. To jest Honeymoon, Sophia's Bliss, Lucid Gem, gdzieś tu mam, tak. Chciałam po prostu mieć dwie rośliny, bo Lucid Gem uwielbiam. Honeymoon chcę sprawdzić w gruncie i pod folią. Sophia's Bliss to jest wspaniały pomidor, ale może nie jest taki plenny i było mało nasionek, także nie zmarnowałam wszystkich siewek. Może niektórzy będą szczęśliwi z tego powodu. I jeszcze mam kilka do klasycznego przepikowania. Na przykład Malia Rosa chcę mieć po dwie, na przykład Accordion Cherry chcę mieć po dwie, także nie zabiłam wszystkich siewek. Jej! Ten groszek nadaje się już do wysadzenia, ma około 5 i ponad centymetrów, a ponieważ mi wszystkie nie wzeszły, ten na przykład Alderman ma takie tutaj, no może jeszcze wschodzą, ale chcę mieć dużo tego groszku, więc wysieję następną taką tacę i ten groszek już podlewamy od dołu, bo on wymaga teraz bardzo dużo wody i trzymam go na zewnątrz, żeby przygotować do sadzenia. Wysiewamy także ciągle rzodkiewki, możemy do gruntu wysiać marchewki, pietruszki, pasternak, sadzić ziemniaki. Ach, co to? Tyle jest roboty, a tak mało czasu. Także dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Biorę się do roboty, bo tyle tego jest, żeby nadążyć. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć, pa pa.